gdzie odbyło się spotkanie trzech zaborców, które stało się wstępem do porozumień na Kongresie Wiedeńskim. Jakie miasto zostało uznane oficjalnie za pierwsze uzdrowisko kardiologiczne w Niemczech, kto i z jakiego powodu wymyślił pierwszą grzechotkę, jaką funkcję pełniły pierwotnie lalki, jaka makabryczna budowla powstała za sprawą czeskiego księdza i gdzie znajduje się domek Baby Jagi z ogrodem pełnym niebezpiecznych roślin. Odpowiedzi na te pytania uzyskacie na naszej dzisiejszej wycieczce. Zabieramy Was dziś na wycieczkę w trochę bajkowej konwencji. Zapraszamy do położonej w województwie dolnośląskim Kudowy-Zdrój. Pomimo, że odwiedzimy jedne z najsłynniejszych polskich uzdrowisk, to nie zabraknie odniesień do legend i zabawy. Obejrzymy jedne z najciekawszych w Polsce muzeum zabawek, pospacerujemy klimatycznymi ścieżkami skansenu, w którym roi się od legend i tajemniczych opowieści, zobaczymy mroczną kaplicę oraz napijemy się wody, która potrafi czynić cuda. Sprawdźcie z nami, jakie atrakcje warto zobaczyć w Kudowie-Zdrój. Pierwsze wzmianki o Kudowie pochodzą z XIV wieku. Wspomina się w nich o osadzie Chudoba, co przetłumaczone na polski znaczy bieda i wedle wszelkich zapisów odzwierciedlało to status materialny mieszkańców. Na przestrzeni stuleci władzę nad tymi terenami sprawowali królowie Czech, Polski, monarchii habsburskiej, monarchii Hohenzollernów i Rzeszy Niemieckiej. Pierwsze wzmianki o wodach mineralnych pojawiły się pod koniec XVI wieku, choć pierwszy ich opis powstał w 1622 roku. Czytamy w nim o wodzie dobrej w smaku, która uważana była za zdrową i leczniczą i używana w dużych ilościach. Była ona nad wino przekładana. A już w 1636 roku działały tu pierwsze drewniane urządzenia kąpielowe. Pod koniec XVIII stulecia baron von Stirfried dokonał imponującej inwestycji obejmującej park zdrojowy, 20 wanien i kilkanaście skromnie wyposażonych pomieszczeń na potrzeby kuracjuszy. W 1813 roku w Kudowie zawarto konwencję między Prusami, Austrią i Rosją. Porozumienie to stało się wstępem do Kongresu Wiedeńskiego, który ukształtował nowy ustrój Europy. Niedługo potem Kudowa stała się znanym i modnym kurortem, co wymusiło budowę willi i pensjonatów o podwyższonym standardzie. Wiele z nich możemy obejrzeć jeszcze dziś, spacerując po mieście. W połowie XIX wieku miasto zostało uznane za pierwsze uzdrowisko kardiologiczne w Niemczech. W czasie II wojny światowej przekształcono je na ośrodek rekonwalescencyjny dla Wehrmachtu i leczono tu wielu wysokich rangą oficerów niemieckich. Miasto kryje wiele urokliwych miejsc, które warto zobaczyć. Należy do nich park zdrojowy założony w XVIII wieku na wzór ogrodów angielskich z secesyjną halą spacerową, pijalnią wód czy najstarszym barokowym budynkiem sanatoryjnym zameczkiem. Park ma powierzchnię blisko 13 hektarów
na których rośnie ponad 300 różnych gatunków roślin. Budynek pijalni wybudowano na początku XX wieku w stylu neobarokowym z elementami secesyjnymi. Wewnątrz oprócz ujęć wody znajduje się także scena, na której odbywają się koncerty, a także sklepy z pamiątkami oraz kawiarnia. Muzeum Zabawek w Kudowie to niezwykłe miejsce przenoszące dorosłych do czasów dzieciństwa, a dzieci w świat dawnych zabawek. Historia muzeum to historia pasji wspaniałych ludzi, którzy dzięki niemu pokazują, że tak naprawdę dziecko jest w każdym z nas. To właśnie pasja do zabawek z lat dzieciństwa przyczyniła się do powstania tego niesamowitego miejsca. Jest to prawdziwe rodzinne przedsięwzięcie. A dlaczego zabawki? Bo były one i są w rodzinie założycieli bardzo ważne. Jak powiedziała nam pani Ula, gdy rodziło się dziecko, wraz z nim pojawiał się również miś. Taka świecka tradycja. Po co jest ten miś? Właśnie, po co? Otóż to. Zabawki kryją w sobie mnóstwo tajemnic i wspomnień, pokazują rozwój i pomysłowość ludzi, a jednocześnie jest to przedmiot, który łączy wszystkie pokolenia. Każdy posiadał jakąś zabawkę, którą wspomina z sentymentem. Zabawka istnieje odkąd na Ziemi pojawił się człowiek, dlatego warto przyjrzeć się jej bliżej i poznać jej historię. Choć kojarzą się tylko z dzieciństwem, wystawy udowadniają, że wcale nie musi tak być. W dawnych czasach był to przedmiot, który cieszył wszystkich bez względu na wiek. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Stary miś z naderwaną łapką, ukochana lalka czy samochodzik. Chyba nie ma osoby, która nie wspominałaby zabawek z dzieciństwa z nutą nostalgii. Nie udało się dotąd ustalić, kto i kiedy zrobił pierwszą zabawkę. Już w antycznej Grecji znane i popularne były grzechotki, a wymyślił je Archytas z Tarentu, któremu liczna gromadka dzieci przeszkadzała w prowadzeniu filozoficznych rozważań. Cóż, potrzeba matką wynalazków. W ciemnym średniowieczu powstał pierwszy kanon zabawek dziecięcych. Najbardziej popularne były drewniane koniki na kiju, z których nieco później wyrosły konie na biegunach, zabawka, którą bawiły się dzieci bez względu na status społeczny. Część zabawek ewoluowała przez wieki, stając się nimi, choć ich pierwotne przeznaczenie było zgoła odmienne. Najlepszym tego przykładem są lalki, które pierwotnie pełniły funkcję obrzędową. Wykonywano je z różnych materiałów: drewna, gliny, skóry, kamienia czy rzadziej z kości. Często je ubierano, dorabiano włosy, a niektóre miały nawet ruchome kończyny. Starożytni Egipcjanie potrafili konstruować lalkę piekarza, który po pociągnięciu za sznurek ugniatał ciasto. Wiek pary i elektryczności przyniósł rozwój nowych zabawek, które miały uczyć dzieci przyszłych ról społecznych. Dziewczynki w czasie zabawy lalkami poznawały zasady zarządzania gospodarstwem domowym i służbą, a chłopcy, przestawiając cynowe i ołowiane żołnierzyki, prowadzenia bitew.
Niezależnie od płci, wśród dzieci dużą popularnością cieszyły się zabawki religijne. Podobno w niektórych domach konserwatywnych katolików w niedzielę najmłodsi mogli bawić się tylko miniaturowymi klasztorami, arkami Noego pełnymi zwierząt, czy cynowymi zakonnicami i zakonnikami. Złoty wiek w rozwoju zabawek to przełom XIX i XX stulecia. Wtedy to w związku z rosnącymi pensjami na kupno puzli, żołnierzyków czy lalek mogły sobie pozwolić również rodziny z klasy robotniczej. Wraz z pojawieniem się aut, rozwojem kolei i lotnictwa powstały także ich zabawkowe miniatury. Po wojnie dzięki nowym technologiom wynalezionym często przez przypadek podczas prac w przemyśle zbrojeniowym, zabawki stały się jeszcze tańsze i bardziej dostępne, a z plastiku powstały słynne klocki Lego, lalka Barbie czy kostka Rubika. Jednak zabawką, która od XIX wieku robi największą furorę, jest pluszowy miś. Kto go wynalazł? Nikt nie wie, więc nie musisz się obawiać, że ktoś zapyta. Do dziś trwa oto spór między Niemcami a Amerykanami. Pierwsi twierdzą, że była to Margarete Steiff, która około 1880 roku zrobiła poduszeczkę do igieł w kształcie słonia, a jej bratanek Richard w 1903 zaprojektował pluszowego misia zabawkę. Amerykanie zaś twierdzą, że misie powstały w 1903 roku w Nowym Jorku. Nawiązywały one do słynnego rysunku w gazecie Washington Post, na którym prezydent USA Theodore Roosevelt, popularnie zwany Teddym, uwalniał przywiązanego do drzewa niedźwiadka. Od tego czasu pluszowy miś stał się nie tylko ulubieńcem dzieci, ale i bohaterem wielu książek oraz filmów. Kto nie zna Kubusia Puchatka czy swojskiego misia Uszatka? Zbiory muzeum w Kudowie to idealna lekcja historii, podczas której dowiecie się więcej ciekawostek. Znajdziemy tu zabawki z różnych epok historycznych i dosłownie z każdego zakątka świata. Przyglądając się nim możemy zaobserwować, jak zmieniały się na przestrzeni wieków, jaka panowała w danym czasie moda i obyczaje. Zabawki naszych przodków mogą nam powiedzieć o kulturze, dawnych obyczajach i tradycjach znacznie więcej niż podręczniki do historii. Znajdziemy tu przepiękne zabawki, którymi bawiły się dawniej dzieci. Do dziś wzbudzają zachwyt precyzją i kunsztem wykonania. Zdecydowana większość zabawek pochodzi jednak z XIX i XX wieku, a wiele z nich jest także wspomnieniem okresu PRL-u. Eksponaty muzeum to wspaniały, miniaturowy świat, który kryje w sobie mnóstwo wspomnień i tajemnic. Pośród ponad 5000 eksponatów każdy, czy to dziecko, czy dorosły, znajdzie coś interesującego dla siebie. Wiele eksponatów przywiezionych i przekazanych zostało do muzeum przez gości. Właściciele stale poszukują też nowych, by uchwycić czar przemijającego dzieciństwa i pokazywać je kolejnym pokoleniom. Muzeum to jednak nie tylko oglądanie i podziwianie. To także warsztaty, podczas których uczestnicy tworzą swoją własną zabawkę. Konstruują z drewnianych elementów ruchomy model, jedyny w swoim rodzaju i niedostępny nigdzie indziej. Każdy uczestnik będzie dumny ze swojej pracy, a własnoręcznie wykonana zabawka to wyjątkowa pamiątka.
Muzeum Zabawek to prawdziwa podróż w czasie dla wszystkich pokoleń, bo bez względu na to, ile macie lat, tutaj na pewno odkryjecie w sobie dziecko. Jeśli chcecie na chwilę wrócić do beztroskiego dzieciństwa lub pokazać najmłodszym, czym się kiedyś bawiliście, musicie koniecznie odwiedzić to miejsce. Wspaniałym pomysłem angażującym dzieci są karty z zadaniami do wykonania, a niedługo oprowadzi Was po muzeum specjalnie przygotowany audioprzewodnik. Warto zarezerwować więcej czasu na zwiedzanie i dokładniej przyjrzeć się tym małym dziełom sztuki, zwłaszcza że są już rzadko spotykane. Ta wyglądająca z zewnątrz niepozornie, wręcz sielankowo, kaplica położona przy kościele parafialnym w Czermnej skrywa wewnątrz makabryczny wystrój. Powstała przeszło 200 lat temu, ale nie to ją wyróżnia, bo w Polsce znajdziemy wiele dużo starszych obiektów. Jest to jedyne takie miejsce w Polsce i tylko jedno z 9 w Europie. Wzniesiono ją na przełomie XVIII i XIX wieku w stylu barokowym. Cały obiekt jest w istocie ossarium, czyli naczyniem na kości dla tysięcy zmarłych. Na ścianach kaplicy umieszczono około 3000 ludzkich czaszek i kości, choć w znajdującej się w podziemiu krypcie spoczęło ich około 20–30 tysięcy. Budowla powstała za sprawą czeskiego księdza Wacława Tomaszka, który przypadkowo odkrył szczątki na pobliskiej skarpie. Gdy wraz z grabarzem i kościelnym chcieli wydobyć szkielet, nie spodziewali się, jak makabrycznego odkrycia dokonają. Według badaczy są to szczątki należące do ofiar wojen śląskich i epidemii cholery, zbierającej swoje żniwa w latach 1618–1648. Ksiądz Tomaszek poświęcił większość swojego życia na wydobycie szczątek i aby złożyć hołd zmarłym, stworzył kaplicę czaszek. W kaplicy można zobaczyć także kości samego księdza Tomaszka, a także pomagającego mu grabarza Langera. Skansen, a właściwie Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego, bo taka jest pełna nazwa obiektu, działa od 1984 roku. Ten jedyny tego typu obiekt na Dolnym Śląsku powstał w oparciu o stare domy wiejskiej dzielnicy Kudowy, jaką jest Pstrążna. Wzbogacono go, przenosząc zabytkowe obiekty budownictwa drewnianego z terenu od ziemi chłockiej po Góry Sowie. Pstrążna, urocza górska wioska, była przez stulecia domem ludzi, dla których przyjęło się określenie kłodzcy Czesi. Byli to rdzenni mieszkańcy, którzy zamieszkując w tym samym miejscu, bez własnej winy zmieniali kilka razy terytorialną, państwową, a w niektórych przypadkach i religijną przynależność. Informacji o najdawniejszej historii wsi jest niestety niewiele. Założona została prawdopodobnie w XV wieku. Pierwsze osiedlone rodziny musiały walczyć z dziką przyrodą i zapewnić sobie pełną samowystarczalność. Rozkwit Pstrążnej nastąpił na początku XX wieku. Działała tutaj ewangelicka i katolicka szkoła, kilka sklepów, hotel, 3 piekarnie, 3 gospody, 2 rzeźnie i kuźnia.
Po II wojnie światowej większość mieszkańców opuściła Pstrążną, przenosząc się do Czech i Niemiec. Z dawnych 500 osób pozostało zaledwie 10%. Dziś to osada turystyczna, która przyciąga mieszkańców usytuowaniem w pobliżu atrakcji turystycznych. Sam skansen składa się z kilku budynków sprowadzonych tu z terenu Kotliny Kłodzkiej. W ich wnętrzach znajdują się liczne przedmioty związane z wyposażeniem domów i warsztatów, życiem codziennym i pracą, w tym meble i sprzęty gospodarskie. Poza oglądaniem eksponatów warto także wziąć udział w licznych wydarzeniach organizowanych w skansenie, np. tradycyjnym wypieku chleba czy nocy świętojańskiej. A jak o starych wierzeniach mowa, to koniecznie trzeba wybrać się z wizytą do Baby Jagi. Ziołowy ogród Baby Jagi to ścieżka edukacyjna, która ma za zadanie przybliżyć świat legend i opowieści z okolic Kudowy oraz umożliwić poznanie niebezpiecznych roślin występujących na polach, łąkach i w lasach. Ci bardziej odważni mogą również zajrzeć do chatki. Być może, jak pewnemu parobkowi, uda wam się zobaczyć szykującą się do drogi na zlot czarownicę. Gdy zobaczył, jak smaruje się magiczną maścią, wsiada na miotłę i odlatuje przez komin, postanowił zrobić tak samo. Poczuł nagle, jak nieznana siła unosi go i przenosi w miejsce, gdzie roiło się od czarownic. Gdy wiedźma zauważyła, że chłopak ją obserwuje, a nie chcąc, by ją rozpoznał, zmieniła się w konia. Gdy czarownice rozeszły się, młodzieniec chwycił konia i zaprowadził do kowala, by go podkuć. Rano w majątku wszyscy się zdziwili, że na nogach i rękach kobiety są podkowy. Czy ma je mieszkanka chaty, musicie sprawdzić sami, choć w pobliżu często słychać tentent kopyt. Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.